Hejka, witajcie na naszym materiale takim zupełnie innym, dotyczącym wyprawy do Australii. I ta wyprawa do Australii to jest oczywiście nasze prywatne przedsięwzięcie. Ja muszę chyba ściszyć klimatyzację tak przy okazji, albo przynajmniej przerzucić ją na nas. Nie, a tutaj nie wieje, dobrze. Jedziemy samochodem spalinowym. Pierwsza część naszej wyprawy do Australii to jest nasza typowo prywatna sprawa. Znaczy prywatna sprawa to może mocno, jak to powiedzieć? Prywatna wyprawa. Prywatna wyprawa po prostu, którą ogólnie nie mamy jakiegoś szczególnego zamiaru Was zanudzać. Oprócz tego, że pewnie pokażemy parę ciekawych punktów dla tych, którzy nie mieli okazji być w Australii. To jest jedna z naszych takich podróży marzeń, którą po prostu realizujemy teraz, kiedy nasze dzieciaki podrosły. Będziemy jechać tym właśnie spalinowym samochodem. Niestety, uwierzcie mi, myśmy chcieli jechać samochodem elektrycznym. Natomiast ja przeanalizowałem trasę samochodem elektrycznym, bo my przebijamy się z Nowej Południowej Walii aż do Darwin, czyli z Sydney do Darwin. Przez taką miejscowość Adelaide i później Alice Springs. Alice Springs jest dosłownie w środku Australii. I tam jazda samochodem elektrycznym po prostu nie starczyłoby nam czasu na to, żeby to zrealizować. Da się. Były osoby, które dokonały takiej podróży, takiej wyprawy, lokalni tutaj mieszkańcy, Australijczycy, natomiast ja bym tego nie zrobił, no bo po prostu ani nie znamy tutaj tych realiów, ani nie mielibyśmy tyle czasu, bo dysponujemy troszeczkę ponad 2 tygodniami. Dlatego tą pierwszą część podróży odbywamy takim dostawczym samochodem, zresztą później zobaczycie przebitki, dostawczym samochodem przerobionym na coś w rodzaju kampera. To jest taki nie do końca kamper, bo on nie ma na przykład zasilania, czyli nie ma możliwości zasilania się z zewnątrz energią elektryczną. To jest system dwuakumulatorowy, czyli są dwa akumulatory, duże akumulatory 12V. Jest akumulator główny obsługujący jakby tutaj to wszystko, czym uruchamiający silnik, zasilający wszystkie tutaj peryferia, a drugi akumulator zasila w razie potrzeby i my go włączamy. On jest odizolowany w tej chwili od systemu. My możemy go włączyć, on wtedy się doładowywuje i zasila nam lodówkę, tak? Lodówkę chyba tylko, czy coś jeszcze? No te pompy różne takie do wody i tak dalej. To tak, mamy jeszcze taki mały zlewik, natomiast nie mamy tu toalety, nie mamy prysznica, no i nie mamy ze 220V, tak, możliwości zasilania się i nie mamy oświetlenia. No ale miejsca jest sporo, bo to jest jakaś wersja Fiata chyba Ducato, czy czegoś takiego, oczywiście marki mi nieznanej, ale widać, że to jest Stellantis po wyposażeniu. Mamy parę takich miejsc do odwiedzenia, które też Wam pokażemy. Oczywiście wiadomo, to są parki narodowe tam bardziej na północy, w Queensland, i oczywiście Uluru, które i wokół tego Uluru też parę innych ciekawych miejsc chcemy zobaczyć. Mieliśmy taki plan ambitny z Sydney, żeby jechać do Melbourne, ale jak obliczyliśmy, ile mamy do dyspozycji dni, to zmieniliśmy trasę i po prostu lecimy przez całą Australię do Adelaide. Tam będziemy robić ostatnie przygotowanie do przeprawy właśnie z południa na północ Australii. To jest długa trasa, tam chyba jest około 4000 km, więc myślimy, że sama jazda zajmie nam co najmniej 6 dni. Mamy trochę specjalnego wyposażenia, na przykład telefon satelitarny, ale tutaj oczywiście on nie ma sensu, natomiast przyda się zapewne, może się przydać, ale oby nie, w interiorze. Tutaj internet akurat, jak jeździmy pomiędzy miejscowościami, działa całkiem spoko, a jesteśmy naprawdę na bezludziu. Po drodze mnóstwo kangurów rozjechanych, żywych kangurów to widzieliśmy chyba ze 2 tylko po drodze. Natomiast bardzo dużo kangurów uderzonych takich leży po drodze i czegoś, co przypomina piżmaka. Jakieś takie zwierzę. Jakieś takie zwierzę, bardzo dużo. Bardzo fajne widoki, no ale my tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby zobaczyć bezdroża i Queensland. Wszyscy nam odradzali, mówili, że to jest trudna wyprawa i że te miejscowości są niebezpieczne. Czyli właśnie Alice Springs, w którym jest największa przestępczość notabene w Australii, w którym raczej będziemy musieli nocować. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i to tyle słowem wstępu chyba co do tej wyprawy. Nie wiem, Ty byś chciała coś dodać jeszcze? No ja bym chciała dodać, że w Australii jest ruch lewostronny i ja pierwszy raz tutaj miałam okazję prowadzić samochód lewą stroną. Obawiałam się tego, zastanawiałam się, jak to będzie, natomiast tam, nie wiem, pierwsze parę takich kilometrów to trzeba było pamiętać, że skręcamy w lewą ze skrzyżowania i że w lewo skręcamy na rondzie, ale tak
poza tym prowadzi się całkiem Nie, no dobrze. zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, bo ja miałem okazję jeździć szlakiem lewostronnym, ale osobówką. I to w miarę szybko idzie, ale ten samochód, uwierzcie mi, ta wielka kolumbryna, on jest bardzo wysoki, ma prawie 3 metry. I co zawieje wiatr, to nas rzuca na boki. I to powoduje, że człowiek musi być ciągle skupiony podczas drogi, albo przynajmniej bardziej skupiony. No zobaczcie, Patrycja ma non stop 2 ręce na kierownicy i jest ciężko. Także to dodatkowo przeszkadza trochę. Jest tendencja do zjeżdżania na lewy pas. Znaczy tendencja do trzymania się lewej strony. Aż za mocna czasami. Jak się jedzie ruchem lewostronnym. Ale rzeczywiście idzie się przyzwyczaić. Dzisiaj już wczoraj zrobiliśmy taką krótką trasę. Około 300 km testową. Byliśmy bardzo zmęczeni, jetlag do tego. Dzisiaj już czujemy się znacznie lepiej, także mamy taki ambitny plan, żeby zrobić może nawet i 900 km. Zobaczymy, czy się uda. No, w tej chwili dopiero zrobiliśmy 400. No trochę prawie 500. Mościk. Pierwszy z takich ciekawych. Wiekowy. Nie sprawdziłam, czy pali tu jakiegoś warunku. Drewniany oczywiście. Postaram się to oddać, niestety przez okno naszego kampera poruszamy się w klimacie Windowsa XP. Jak może uda się to przybliżyć, zobaczcie. Przez jakieś ostatnie 100 km cały czas jedziemy takimi właśnie pastwiskami chyba, albo polami uprawnymi, które żywo oddają to, co było kiedyś tapetą Windowsa XP. Kolejny na naszej trasie Port Augusta. Zimno, wieje, średnio przyjemnie jest, a my musimy iść do pralni. Tutaj mamy pranie, ja też mam plecak i lecimy do pralni. Po przejściu 3 km jesteśmy tu w ogóle zjawiskiem chyba niedocenianym, albo nie, jak to powiedzieć, jesteśmy tutaj zjawiskiem, które nie występuje w Australii, tak przy okazji, bo wszyscy jeżdżą samochodami. Myśmy przeszli 3 km pieszo, żeby zrobić sobie pranie. I ludzie się na nas samochodów patrzyli jak na jakichś dziwnych dziwaków. Trochę jak w Stanach. Tak to wygląda. Bardzo podobnie jak w Stanach. Na szczęście jest trochę więcej opcji. Można zapłacić kartą, przez internet. Jest też... No tu jest pani prezes, tak przy okazji. Maszyna do płacenia. Jest też rozmieniarka. Dobrze zabezpieczona. No i jeszcze oczywiście suszenie. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, są tutaj takie bardzo długie składy. Może nie aż tak długie jak to, co widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, to przy okazji odsyłam Was do tamtego materiału, ale też bardzo, bardzo długie i przy okazji ciężarówki jeżdżą, to też postaram się pokazać wydłużonymi składami, także do jednego tira, czy tam do jednego ciągnika podłączone są 4, czasami nawet przyczepy. Cześć, dzień dobry. Witamy Was w 4. dzień naszej podróży. 4. Jedziemy przez Australię i mamy dużo pytań, czy widzieliśmy już kangury. Chciałam Wam powiedzieć tak. Żywego kangura widzieliśmy jednego, małego, gdzieś tam przy drodze, no może 2. Sumarycznie 3. No to Bartek widział 3, ja widziałam jednego. Natomiast to nie jest tak, że te kangury są wszędzie. Natomiast przy drodze potrąconych przez samochody kangurów to leży mnóstwo. To już chyba widzieliśmy z dobrą setkę. Co parę set metrów leżą przejechane kangury. Tak. Nikt ich tutaj nie sprząta, one leżą, rozkładają się, zjadają je ptaki. Także muszę Was zaskoczyć, ale to nie jest tak, że na każdym kroku widać kangura, misia koala i tak dalej. Nie spotkaliśmy jeszcze, oprócz owiec, owce czy merynosy? Owce, były też merynosy. Tak. Merynosy, alpaki, To ty widzieliśmy emu
jedno stado. I widzieliśmy jednego malutkiego krokodyla, który przechodził przez drogę, ale on Tak. był malutki, nie wiem, z 30 cm. Nie? Tak, i na szczęście wszedł między koła, ale podejrzewam, że ktoś go później przejechał, bo akurat ruch był duży. Także krokodyle też trafiają pod koła. No i to też pokazuje, jaka jest inna perspektywa tego świata tutaj, że ludzie tutaj żyją, dla nich te kangury to jest coś jak u nas szczury. Krokodyle to jak u nas żaby i to wszystko jest takie po prostu normalne. Jak ktoś przyjedzie, nie wiem, potrąci kangura, zresztą notabene, nie wiem czy wiecie, ale te osłony z przodu w samochodach, których tutaj jest mnóstwo, my akurat nie mamy niestety, ale wszystkie samochody mają właśnie kangury do odbijania kangurów. Tutaj też bardzo popularne są takie zestawy ciężarówkowe, czyli jak jedzie ciężarówka taka jak nasz tir, to ona nie ma jednej przyczepy, tylko na przykład 3 albo nawet 4 przyczepy i ona ma gigantyczną moc kinetyczną. Więc ona się nie zatrzymuje i te kangury po prostu rozwleka po całej drodze. To wygląda mocno nieapetycznie, szczególnie jak się jedzie zaraz po nich. Dlatego w ogóle jazda w nocy tutaj w Australii jest bardzo dużą loterią. Nam się zdarzyło raz, bo chcieliśmy nadrobić kilometry. No i jechaliśmy w dużym stresie. Właśnie przez zwierzęta i właśnie wtedy drogę przebiegł nam kangur, a czy prawie dobiegł do drogi, na szczęście się wycofał. Ale lisy notorycznie nam przychodziły drogę, jakieś inne zwierzęta, jakieś nie bobry, tylko piśmaki. Nie, to jakieś coś wyglądało jak piśmaki, ja muszę poczytać co oni tutaj mają, ale też dużo leżało potrąconych na drodze, takich właśnie. Także od tej strony Australia, no, to jest po prostu inna perspektywa. No, myślę, że mieszkając tutaj patrzylibyśmy na te rzeczy inaczej, ale to jest zawsze tak, jak się jedzie gdzieś w świat, że oczekiwania versus rzeczywistość się bardzo rozmijają. Ja to przeżyłem pierwszy raz chyba jak pojechałem do Egiptu zobaczyć piramidy, które wszyscy wyobrażają, gdzie są gdzieś na środku pustyni, a tak naprawdę one są praktycznie w 70% okrążone przez gęsto zaludniony i brudny Kair, a tylko jest jedno miejsce, w którym widać tak naprawdę te piramidy właśnie w taki sposób, jak widzimy je na filmach. Jesteśmy ponad 100 km od Port Augusta. Zaczyna się już taki krajobraz bardzo mocno pustynniejący. Pani prezes dzielnie prowadzi. No i lecimy do Coober Pedy, tak? Czyli do kopalni opali i osady górniczej. Wreszcie zaczniemy chodzić, a nie jeździć. Wbijamy do hotelu, który jest na takim schylu trochę. Ciekawe, czy nasz kamper da radę. Chyba da. Czemu miałby nie dać, nie? Muszę wam to pokazać. Jak wiecie, nie może być wizyty w Coober Pedy bez spędzenia nocy pod ziemią. Takie dosyć charakterystyczne, przepraszam. Są właśnie takie hotele z pokojami pod ziemią, wydrążonymi. Także właśnie idę wam pokazać, jak to wygląda. Więc to jest salon. Łazienka chyba zajęta właśnie. Mogę wejść? Łazienka. Do toalety to naprawdę trzeba być trzeźwym, żeby trafić. Mam nadzieję, że to się nie zawali. Wszystko. No i a to jest widok z naszego hotelu na bezkresną
Pustkowie. Klimat jak w Mad Maxie. Eksploracja Marsa dostawczakiem DPD. Pierwszy postój na terytorium północnym. Przystanków jest coraz mniej po drodze. No i musimy kalkulować paliwo już troszeczkę bardziej, aczkolwiek nie jest to tak, jak ludzie opisują, że tutaj się nie da, że to jest trudne, że to jest jakaś podróż życia. Nie, to jest solidny przejazd. Natomiast jest infrastruktura, są drogi. Nie jeździmy bezdrożami, chyba że bardzo chcemy. Teraz lecimy do góry zwanej Uluru. Jest to święta góra aborygenów, a przy okazji jedna z głównych atrakcji turystycznych, taki must, jak się jest w Australii, przynajmniej jak się jest na tej Stewart Highway, tak ona się nazywa. Zresztą dostaniemy oficjalny certyfikat przejechania, mam nadzieję. No to jakie mamy protipy? Na pewno wypożyczycie inny samochód. Tak. To zależy, znaczy w zależności od tego, jak chcecie zwiedzać Australię. Jeżeli chcecie kamperem, to chyba większy kamper i dodatkowo z zasilaniem, czy z podłączeniem do energii. I szukajcie darmowych kempingów, bo są najfajniejsze, tak jak żeśmy mieli po drodze. Jeżeli chcecie sypiać w hotelach, tak jak my tak naprawdę to robimy, to wystarczy wam jakaś terenówka osobowa. Tak, która pozwoli wjechać też gdzieś tam tak. W jakieś ostępy, żeby zobaczyć sobie jakieś bardziej odległe punkty, gdzie my, żeby obejrzeć Słone Jezioro, na przykład nie zrobiliśmy tego, bo baliśmy się tą lodówką dojechać. Odważyliśmy się na taki jeden punkt wjechać, to będzie zresztą na filmie, około 10 km w głąb terytorium, jakby poza autostradą. No i jechaliśmy taką szutrówką, ale ogólnie nie było to super doświadczenie i myślę, że narobiliśmy też niezłego szoku tym, którzy tam przyjeżdżali, bo tam przyjechali ludzie tacy full equipped, terenówkami, ze snorklami, na wielkich oponach, 50 000 karnistrów, jakieś super stroje i kapelusze, a my tutaj tą lodówką podjeżdżamy. Zresztą my już tam staliśmy, jak oni podjechali dopiero. I to jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć kangury, jak się jedzie takimi drogami, bo przy tej głównej to tylko leżą te przejechane, natomiast te takie żywe, skaczące, to właśnie jak się zjeżdża w jakiś tam teren. Tak, one wtedy można je wypatrzeć, naprawdę tam żeśmy widzieli całkiem sporo. Natomiast przy drodze widzieliśmy tylko w nocy, albo jak jest ciemno już, bo tak to one uciekają. Ogólnie kangury uciekają i stronią od ludzi. To nie jest tak, że one tu się schodzą i... Ło, ludzie. Proszę? Nie robią ło, ludzie. Nie robią. Co jeszcze z takich protipów? No, baliśmy się na pewno o stacje benzynowe, a jest ich bardzo Tak, dużo. o właśnie. My tankujemy na każdej, którą spotkamy. No prawie na każdej, no bo Tak. jak mamy pełen bak, no to nie tankujemy, ale jak tam schodzi do 1/4, To do dobijamy. połowy, to dobijamy i tych stacji nie jest mało, jest ich całkiem sporo. Myślę, że wiele osób, bo oglądaliśmy relacje wcześniej innych osób, żeby się tak troszeczkę zapoznać z tym, jak to jest w Australii, to myślę, że te osoby przesadzają. W sensie opisują tą rzeczywistość trochę tak, żeby wywołać pewne wrażenie. Natomiast to nie jest nic, to nie jest wyzwanie życia. Przejechać Australię wzdłuż. Jest normalna droga, na której można jechać nawet 130 w terytoriach północnych. Tak jak Patrycja powiedziała, tych stacji jest więcej niż trzeba nawet. Są sklepy z jedzeniem, Są sklepy z więc też jedzeniem. nie trzeba się obkupywać, nie wiadomo ile tam. Jest wszystko.
to nie jest żadne hiper duże wyzwanie i zwykłą osobówką też człowiek by przejechał. Tutaj widzicie, żeśmy zasłonili przestrzeń ładunkową w naszym delivery vanie. Z tego względu, że po prostu teraz się robi coraz cieplej, im bardziej jesteśmy na północ i żeby nie chłodzić niepotrzebnie tej wielkiej przestrzeni, zatrzymać tą klimatyzację jak najbardziej tutaj wewnątrz przedziału pasażerskiego. Oczywiście nie jesteśmy w stanie idealnie tego odizolować, ale daje nam to jakieś dodatkowe, jak to nazwać? Handicap, takie moje ulubione słowo. Co jeszcze z protipów? Chyba gotówkę warto mieć ze sobą, nie? Właśnie nie. Powiem Ci, że w każdym miejscu, gdzie... Ale płacisz za przewylotowanie gigantyczne pieniądze. Jeśli chodzi o przewylotowanie, tak, ale nie ma też problemu w płaceniu kartą, bo gdzie nie byłam, to zawsze wyciągali od razu terminal. Tak, znaczy płacenie kartą nie stanowi problemu, natomiast płacicie spore kwoty za przewalutowanie. Jeżeli nie macie konta w dolarze australijskim, to płacicie duże kwoty i myśmy za te przewalutowania sumarycznie około 1000 zł już zapłacili. Szczególnie jak żeśmy wypożyczali ten samochód, tam dosyć wysoka kwota wyszła, więc no ja jestem zdania, że jednak dobrze mieć gotówkę. Chyba że ktoś ma konto w dolarze australijskim. Nie było żadnej takiej masakry z muchami. No okej, gdzieś tam jak poszliśmy... Muchy są upierdliwe, przynajmniej o tej porze. My jesteśmy we wrześniu, przypominam. Nie są jakoś tak mocno upierdliwe. To mnie wkurzają. Ale nie ma, przynajmniej na razie, tak? Bo jeszcze dopiero jesteśmy w połowie Australii de facto. Ale na tą chwilę od Sydney do tutaj, czyli do Alice Springs, mniej więcej do wysokości Alice Springs, nie spotkały nas jakieś chmary komarów czy tego typu historii. Tak. Zobaczymy w Darwin i tam bliżej. Nie wykorzystywaliśmy nic z tych... Mamy takie, to wam pokażę. Oczywiście to wszystko przez cholernych doradców z internetu. Mamy takie siatki na wszelki wypadek. Kapelusze z siatkami. Kapelusze z siatkami, na wszelki wypadek kupiliśmy oczywiście najtańsze jakie były. No ale tak jak mówiłem, w Australii tutaj wszystko jest drogie. Głupi kabel USB kosztuje $25. Australijskich, no ale to jest na nasze 50 zł. Dla polskiego oszczędnego serca to jest nie do oszczędnej cebuli. To jest nie do... O, tam chyba widzimy już Uluru. To jest nie do utrzymania. Taki standard cenowy. I tu jest wszystko bardzo drogie. Kanister, który kupiliśmy, prawie 90 zł. Paliwo tutaj w okolicy Alice Springs już nawet droższe niż w Polsce, chyba około 8 zł za litr. Tak, powyżej 2,20 za... 2,70. 2,70 za litr. Czy już w okolicach naszej ósemki. 5,40. Czy nie? 6, no niecałe 7 zł. Całe czy ponad? Nie, niecałe. No ale to już wyżej niż w Polsce. Nie wiem, bo ostatnio jeżdżę elektrykiem i nie tankuję, więc ciężko mi powiedzieć. A, i widzieliśmy ładowarkę. Jak będziemy... Nie zrobimy ten, ale była ładowarka na zjeździe do Alice Springs w CCS. Także... I ładował się samochód elektryczny. Tak. Jakiś pick-up? Tak, ale to był prawdopodobnie tutaj tych, co strzegą tego parku. Więc nie sądzę, że to był taki, który przejeżdża tutaj przez mapę. Chociaż może się mylę. No i krajobraz się zmienia. To jest też fajna rzecz w Australii, aczkolwiek te przeloty są strasznie długie między czymkolwiek. Też nieprawdą jest, że w ogóle nie ma samochodów, że jest człowiek sam, no bo jest tych samochodów trochę. To nie jest autostrada A2 między Łodzią a Warszawą, ale z drugiej strony jest trochę samochodów i się mijamy i czasami wyprzedzamy też, to też będziecie widzieć na przebitkach. To jest też pora, w której my jesteśmy, pora roku jest dobra, Tak. bo tutaj co chwilę jest znak po wodzie. Że to jest flood area, Więc to musi się często to zdarzać, a w tej chwili jak jedziemy to jest sucho. Nie no, myśmy akurat na koniec zimy dojechaliśmy. Teraz się zaczyna wiosna australijska. No jest fajnie, przede wszystkim praktycznie do tego miejsca nawet w ciągu dnia temperatury były znośne. No teraz też, bo jak wychodzisz to tak wieje, że... No tak. Że jest tak Dopiero w Darwin może być już naprawdę gorąco. Wydaje mi się, że też pozbieramy jakieś tipy. Na koniec jeszcze zrobimy taki materiał jak zawsze podsumowujący, żeby wam jak najwięcej podpowiedzieć, gdybyście wy z kolei wybierali się do Australii, bo myśmy popełnili parę błędów. Ale myślę, że to jest lepszy na materiał podsumowujący. Ogólnie Australia jest piękna, jest cholernie dużo ciekawych widoków. Na pewno więcej można zwiedzić, jak się ma samochód terenowy. Można więcej zobaczyć, więcej zwiedzić i trzeba mieć więcej czasu. Tak. My mamy też bardzo ograniczony czas, więc jesteśmy w stanie tylko liznąć tych najważniejszych punktów. A gdybyśmy mieli tydzień więcej, 2 tygodnie więcej, to byśmy na pewno tutaj zjeżdżali w te wszystkie miejsca. Dobra, kończymy na tą chwilę i widzimy się za jakiś czas.